Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Ola i witam na moim kanale. Dzisiaj pierwszy filmik z serii filmów o rolkach. Dzisiaj skupię się na rolkach figurowych. W przyszłości będą filmiki o wrotkach, będą o zwykłych rolkach. Dzisiaj po prostu chcę się skupić na rolkach, na temat których dostaję bardzo dużo pytań. Dzisiaj na temat rolek figurowych. Temat rolek figurowych będzie rozbity na kilka filmów, na 2 lub 3, bo jest to bardzo dużo do gadania, a chciałabym, żebyście z tych filmów dowiedzieli się absolutnie wszystkiego o tych rolkach. Dzisiaj zajmę się specyfikacją rolek figurowych, ich budową, do czego służą, jak i gdzie je kupować i temu podobne sprawy. Zaczynajmy! Dwoma najbardziej popularnymi producentami płozy do jazdy figurowej na rolkach są Snow White i Peak Skates. Nie mam doświadczenia z pizzami, więc skupię się dzisiaj na Snow White'ach. Pierwsza rzecz, jaką się widzi, gdy widzi się płozę figurową Snow White i buta, to że wyglądają tak jak łyżwy do jazdy figurowej. Owszem, bo zadanie tej płozy, tej całej rolki jest właśnie imitacja jazdy figurowej. Więc tak, dzięki tej płozie, dzięki tej rolce można wykonywać prawie wszystko, co wykonuje się na łyżwach figurowych. Skoki, spirale, można kręcić piruety i wykonywać różne świetne ruchy. Opowiem teraz tylko troszkę o budowie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości co do rolki. Zacznijmy od buta. Najbardziej znanymi producentami butów do jazdy figurowej są Risport, Riedel, Edea, Graf, Harliki i Jacksony. Oczywiście jest ich więcej, ale tylko wymieniłam takie najbardziej znane i popularne. Krążą takie dwa mity odnośnie buta do rolek figurowych, więc pierwszym mitem jest to, że można przyczepić płozę do jazdy figurowej na rolkach do zwykłego buta po rolkach. Nie, absolutnie nie można. Płoza do rolek figurowych jest wyłącznie do buta, do łyżew figurowych. Tylko do buta figurowego. No dobra, skoro mówię, że powinno się użyć buta do łyżew figurowych, to czy można użyć takiego taniego buta za 100-200 zł zakupionego na Allegro czy w Decathlonie? Odpowiedź jest nie. Jeżeli but nie jest wyprodukowany przez profesjonalną firmę do łyżwiarstwa figurowego, nie można użyć tej płozy do takich rolek. Po prostu nie można. I koniec. Kropka. Nie będę pasować. Porozmawiajmy teraz o sprawcy całego zamieszania, czyli o płozie Snow White. Płoza Snow White jest wykonana z aluminium i jej sekretem jest Rockert Wheel Configuration, czyli tajemnica zwrotności w tej płozie. Są to kółka ustawione w banana, czyli kółka nie są tej samej wysokości. Przez większość jazdy utrzymujesz się na 2 przednich kołach. Właśnie. Koła. Płozę Snow White można skompletować za pomocą 3 rodzajów kółeczek. Kółeczka Synergy zapobiegają ześlizgiwaniu się z krawędzi koła, zapewniają ogólnie większą stabilność, na przykład przy lądowaniu czy przy wykonywaniu agresywniejszych ruchów i skrętów. Pomarańczowe kółeczka Champ są zalecane dla osób jeżdżących wewnątrz budynków, gdyż zapobiegają ślizganiu się na śliskich powierzchniach typu właśnie parkiet. Ostatnie kółeczka Speed Max. Pozwalają one lepiej kontrolować krawędzie i piruety. Kiedyś używałam kółeczek Synergy, teraz używam kółeczek Speed Max tylko dlatego, że ja kocham szybszą jazdę i nie boję się kontrolowania prędkości i wydaje mi się, że potrafię kontrolować prędkość. I ostatnia, wzbudzająca dużo kontrowersji część płozy Snow White – hamulec. Okej, to skoro masz hamulec z przodu, to jakim cudem masz jeszcze wszystkie zęby? Bo to nie jest hamulec! To jest regulowany gumowy toe stop, inaczej stoper, który imituje ząbki w łyżwach figurowych. Czy na łyżwach hamujesz ząbkami? Mam nadzieję, że nie. Używasz go głównie do skoków, wybijania się i do innych ciekawych elementów. I teraz bardzo ważne pytanie, gdzie i jak je kupić? Tych rolek zdecydowanie nie kupisz na Allegro, chyba że używane. Tych rolek zdecydowanie nie kupisz w Decathlonie. Te rolki zdecydowanie kupisz w warszawskim sklepie Spin na Torwarze. Sklep Spin jest nie tylko głównym dystrybutorem rolek figurowych w Polsce, ale jest także domem dla łyżwiarzy figurowych. W sklepie mają wszystko, od ubrań, po ochraniacze, po rajstopy, po płozy, buty, właśnie płozę do jazdy figurowej, jestem wszystko. Niedawno właśnie wybrałam się na Torwar, do sklepu Spin, aby zebrać trochę materiału do filmu, a Paulina i Janek, oboje łyżwiarze figurowi, byli tak wspaniali, byli tak mili oraz ich Jork,
Pokazali mi wszystko, dali mi przymierzyć wszystko i odpowiedzieli na każde moje pytanie odnośnie rolkarstwa i łyżwiarstwa. Dziękuję! Osobiście wszystkie moje rolki, wszystkie moje pozy, wszystkie moje buty do łyżwiarstwa figurowego, a nawet rajstopy były zakupione w sklepie Spin stacjonarnie. Zawsze kupuję buty stacjonarnie, dlatego że moja stopa moim zdaniem ma dziwne kształty i to nie jest tak, że zobaczyłam, o Eda jest taka ładna, o Resporty są takie fajne, kupię sobie te Resporty. Z butami nie ma żartów, to nie są też tanie rzeczy, więc jeżeli macie możliwość, zdecydowanie polecam wybrać się do sklepu stacjonarnie, porozmawiać, naprawdę wszystkie pracujące tam osoby pomogą Wam, odpowiedzą na Wasze wszystkie pytania i dobiorą Wam prawidłowo but. But nie tylko trzeba dopasować do kształtu Twojej stopy, ale także do stylu Twojej jazdy, a również do Twoich umiejętności. Oczywiście nie każdy mieszka na tyle blisko, żeby przyjechać do sklepu stacjonarnego i przymierzyć rolki na własnej stopie, więc Janek poradził mi właśnie, żeby wysłać wymiary własnej stopy. Jak to zrobić? Potrzebna Wam jest kartka, potrzebny Wam jest długopis i potrzebna Wam jest własna stopa. Pierwsza metoda. Stajemy przy ścianie, przykładamy kartkę do ściany i odrysowujemy punkt, w którym kończy się Wasz najdłuższy palec. Metoda druga. Stajemy na kartce, odrysowujemy piętę i odrysowujemy koniec największego palca. Osobiście radzę poprosić o pomoc w odrysowaniu stopy drugą osobę, dlatego właśnie, że jeżeli się schylasz, Twoja stopa troszeczkę się rozpłaszcza i wymiary mogą być troszeczkę inne, więc polecam stanąć prosto, poprosić kogoś, żeby zaznaczyli to za Was, zmierzyć i wysłać wymiary do sklepu Spin, a oni wszystko Wam doradzą. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Opowiedziałam Wam trochę o specyfikacji, o budowie, jak i gdzie kupić rolki, łyżwy figurowe i wszystkie akcesoria. W filmiku za tydzień dowiecie się, jak dbać o rolki, co ile trzeba wymieniać buty, płozy, kółeczka, stopery, także na jakich powierzchniach powinno i nie powinno się jeździć i odpowiem na Wasze wszelkie pytania, więc jeżeli jakieś macie, proszę kierujcie je pod tym filmikiem. O, i powiemy też sobie troszeczkę o zamiennikach rolek figurowych. Serdecznie dziękuję za obejrzenie, dziękuję, że tu jesteście, dziękuję, że interesujecie się mną, a z moim, co jesteście najlepsi, nie dajcie sobie nigdy wymówić, że jest inaczej. Do zobaczenia za tydzień, pa!